Witajcie. 23 lipca premier ogłosił rekonstrukcję rządu, a jednocześnie GUS ogłosił dane o bezrobociu i te dane o bezrobociu są niepokojące, ponieważ ono wzrosło, co jest nietypowe dla tego właśnie okresu roku. Wszyscy zakładali, że będzie spadać, a ono złośliwie wzrosło. To pokazuje też, że kiedyś Clinton miał rację, mówiąc gospodarka głupcze. Dzięki temu hasłu zresztą wygrał wybory jako prezydent demokrata w USA po 3 kadencjach prezydentów republikańskich. Czy nasz premier również pomyślał o tym, że gospodarka jest najważniejsza i przede wszystkim jak ta rekonstrukcja może wpłynąć na rynek mieszkań? W ogóle, jeżeli interesujesz się rynkiem nieruchomości, to oczywiście subskrybuj nasz kanał. Zapraszam również na stronę Cymen24.pl, gdzie jest dużo audycji o rynku nieruchomości i gdzie są również kursy obrotu nieruchomościami. No ale właśnie przechodząc do tej rekonstrukcji, i to nie będę jej oceniał pod jakimś takim kątem politycznym. Spojrzymy się tylko na zagadnienia gospodarcze. No i dlaczego ta gospodarka jest w ogóle tak ważna? Chcę Wam przypomnieć, może nie każdy wie, że w czasach PRL-u były wielokrotne takie niepokoje czy też bunty społeczeństwa. W 1956 roku w Poznaniu, potem były tak zwane przez komunistów oczywiście zamieszki grudniowe na Wybrzeżu, potem były też przez komunistów zwane wypadki radomskie w 1976 roku, demonstracje, no i były też oczywiście znane demonstracje, które potem doprowadziły do powstania Solidarności, aż w końcu ten komunizm upadł. I muszę Wam powiedzieć, że tak naprawdę, proszę się nie obrazić, wszystkie te bunty były tak naprawdę o cenę kiełbasy. To w cudzysłowie mówię, o cenę kiełbasy. O sprawy społeczne po prostu. Dlatego, że zawsze u podnóża tych buntów pierwszym takim powodem było to, że władza wprowadzała podwyżkę czegoś. Ludziom się żyło źle, to się buntowali. Oni wcale nie buntowali się w pierwszej kolejności przeciwko komunizmowi. Nie. Takim zarzewiem buntu było właśnie pogorszenie warunków życia, zarobków tych ludzi. Oni odczuwali, że dość już mają tego. Tak był każdy z tych buntów, a upadek komunizmu nastąpił właśnie dlatego, że on już po prostu zgnił, że już gospodarka była tak słaba, że już nikt tego nie popierał ustroju i już nawet członkowie partii mieli dość tego ustroju. Wróćmy do naszego premiera. Nasz premier w przemówieniu dużą część poświęcił zagrożeniom, które definiuje jako zagrożenia z zewnątrz oraz nie nazwał tego, ale dla niego zagrożeniem, stanem takim niepewnym jest to, że wybory wygrał Nawrocki. Premier nie powiedział, że jest on sam jednym z głównych autorów przegranej Trzaskowskiego, bo wcale działania jego rządu, taki marazm, niespełnianie obietnic, a już szczególnie wywiad premiera Urymanowskiego na pewno nie pomógł panu Trzaskowskiemu w wygraniu wyborów. Premier powiedział, no tak, wybory są fatalne, ale ja nie jestem winny, nie zaczynam rekonstrukcji od siebie, za to wymienię ministrów. No i też powiedział, że Polska przecież ma genialne sukcesy. Jesteśmy 20. gospodarką na świecie. No cóż, Gierek jak mu źle szło, to mówił, że Polska jest 10. gospodarką na świecie, tak więc premier jeszcze ma te 10 miejsc do awansów do Gierka, żeby go dogonić. Nie wiem, jaka to była prawda w tej gierkowej propagandzie. Premier też mówił, że nasze PKB wzrosło i wynosi już ponad ten bilion, żeśmy przekroczyli. To jest w ogóle ogromna liczba, ogromne PKB. Ale Gomułka, kiedy mu źle szło, to mówił, cóż z tego, że kiełbasa podrożała, skoro lokomotywy potaniały. No, premier po prostu przestał wyczuwać nastroje społeczne. On został w tych czasach, mentalnie został w czasach, kiedy głosił, że ludziom wystarczy ciepła woda w kranie. Ale ludzie już mają od dawna tą ciepłą wodę w kranie. Dzięki naszej pracy, nas Polaków, mamy kraj ładny, czysty,
zadbany, gospodarkę też w miarę się rozwijającą i to jest nasza zasługa, nas obywateli. I mamy już coraz większe ambicje. Chcielibyśmy tego, żeby Polska naprawdę dołączyła do tych liderów, nie na papierze, tylko w takim wymiarze wymiernym. No i też chcielibyśmy wreszcie my sami zacząć konsumować ten dobrobyt. A ta konsumpcja dobrobytu następuje również przez to, że możemy mieć lepsze mieszkania. No i co się stało w ramach tej rekonstrukcji z problemem mieszkań, dostępności do mieszkań? Otóż przeprowadzono rekonstrukcję ministerstwa, które do tej pory odpowiadało za budownictwo mieszkaniowe, a nawet nie tyle jego rekonstrukcję, co w zasadzie likwidację Ministerstwa Rozwoju i Technologii i te wszystkie dziedziny, którymi się to ogromne ministerstwo ma zajmować, teraz mają trafić do takiego powiększonego Ministerstwa Finansów i Gospodarki. Czy to dobrze, czy źle? No to zależy. Po pierwsze, przypominam, że miałem audycję na temat tego, jak koalicjanci podchodzą do programu budowy mieszkań, wtedy, kiedy tworzył się rząd, ten nowy. I wtedy też wykazywałem, że oczywiście jest część punktów zbieżnych, ale są też punkty rozbieżne między koalicjantami. Nie będę wracał teraz do tej analizy. Audycję zawsze możecie odszukać sobie na naszym kanale, ale to już jest wiedza historyczna. Co koalicja przez ponad 1,5 roku rządów dokonała dobrego w dziedzinie mieszkalnictwa? No, dobre jest według mnie to, że nie został uruchomiony taki bliźniak, czyli też kredyt bezpieczny 2% BIS, program zwany również kredytem na start, kredytem 0%. Rozmaite pomysły to były, moim zdaniem, dobrze, że to nie zostało uruchomione, ponieważ taki program po prostu w sposób oczywisty dowiódł tego bezpieczny kredyt, skończył się po prostu wzrostem cen mieszkań i to dla tych osób, które chcą kupić mieszkanie, na pewno nie było dobrą informacją. No, dobrą było na pewno dla właścicieli mieszkań. Zapowiedziano też i nawet rozpoczęły się prace nad tym budownictwem socjalnym. Gdzieś tam to jeszcze ta ustawa kręci się po Sejmie, może zostanie uchwalona, no ale już nie będzie jak gdyby ministerstwa napędzającego tę ustawę, tylko będzie to problem przeniesiony do nowego ministerstwa. Czy Ministerstwo Finansów, czy właściwie minister finansów, który teraz dostanie jeszcze tak potężny resort, jakim był resort rozwoju i technologii, te wszystkie departamenty, a tam były różne, nie tylko związane z budownictwem mieszkaniowym, planowaniem przestrzennym, szeroko rozumianym mieszkalnictwem, ale także na przykład z programami kosmicznymi Polski. Czy ten minister będzie mocno zainteresowany sprawą budownictwa? Przecież pan Domański jest tak naprawdę kimś, kogo interesują finanse. Nie jest też ministrem aż o takim znaczeniu, jakim był Balcerowicz. Chodzi mu nie tylko o reformę, którą przeprowadził Balcerowicz, ale Balcerowicz był osobą o dużym znaczeniu politycznym, był politykiem, który miał duży wpływ i który, można powiedzieć, nie dawał sobie w kaszę dmuchać. Potrafił się uprzeć przy swoim i ja tutaj nie chcę wchodzić teraz w dyskusję, bo to jest nie ten temat, czy jego reforma była dobra, czy zła. Niektórzy mają jedno zdanie, inni mają inne. Nie o to chodzi. On był kimś, z kim politycy, ówcześni premierzy musieli się liczyć i to liczyli się bardzo ze zdaniem Balcerowicza. Ze zdaniem Domańskiego mam wrażenie, Tusk niezbyt się liczy i to nawet dowodzi tego ta organizacja. Domański, mimo że uzyskał tak potężny resort, nie został mianowany wicepremierem. Być może premier nie chciał, po prostu nie chciał mnożyć tych wicepremierów, no bo już Sikorskiego mianował wicepremierem, no to po co Domańskiego? Ale to pokazuje też to, co w ogóle generalnie interesuje Tuska. On tak naprawdę nie
poświęca się zbytnio, nie czuje problemów gospodarczych. On myśli, że można polityką zarządzać w starym stylu, takim poprzez wzniecanie konfliktów, na przykład o sądownictwo. No i teraz zdegradował, wyrzucił z pracy Bodnara, mianował Żurka. Czy to jest dobra zmiana? Nie wiem. Czy tak naprawdę nie powinien tam wprowadzić na to stanowisko jakiegoś prawnika, który naprawdę zamiast jakimiś rozliczeniami i ściganiem pisowców zajmie się naprawą sądownictwa? Przecież zwykłemu obywatelowi, czy to osobie prywatnej, czy przedsiębiorcy, potrzebny jest porządny wymiar sądownictwa. Jak to jest, że ja prowadząc jakąś sprawę o zapłatę, to otrzymuję wyrok po 5 latach i potem jeszcze mam kłopot z dochodzeniem tej zapłaty po wygranym wyroku, bo to też nie jest wcale takie proste i oczywiste, że całe państwo stoi za mną i pomoże mi dojść moich racji, moich praw. No tak nie jest. Po 5 latach wyrok? Ile spraw się gospodarczych ciągnie? Ile spraw się w obrocie nieruchomościami ciągnie? To jest bolączka obywateli, a nie zastanawianie się, czy ktoś jest paleosędzią, neosędzią, czy ten sędzia jest dobry, czy zły. To w ogóle są sprawy według mnie już abstrakcyjne. Myślę, że w ogóle większość społeczeństwa już nie wie i nie pamięta, na czym ten problem polega, od czego się zaczęło. No zaczęło się od nominacji, ten spór zaczął się od nominacji dokonanej przez Platformę, a uważanej przez PiS, że niesłusznej nominacji nadmiarowych członków Trybunału Konstytucyjnego. Taka była geneza tego sporu, no i potem to się potoczyło. Ale tak naprawdę obywateli ten spór nie obchodzi. To jest coś, co kręci polityków i może jakąś garstkę zacietrzewionych osób należących do stada platformerców lub do stada pisowców, do tych najtwardszych elektoratów. Wybory prezydenckie, zwłaszcza pierwsza tura, pokazały, że co najmniej 40% wyborców ma gdzieś spór pomiędzy Platformą a PiS-em. Oni chcą normalnej Polski, normalnej polityki, polityków, którzy coś mówią konkretnego i nie wzniecają ciągle awantur. Chcą załatwiania spraw. No a niestety wydaje mi się, że w tej reorganizacji rządu sprawy gospodarcze po prostu poległy na ołtarzu tej polityki. No nic nam z tego nie przychodzi. My jesteśmy zainteresowani tym, że na przykład jest spore bezrobocie wśród młodzieży i wynosi kilkanaście procent, że w ogóle bezrobocie zaczęło rosnąć, że zamykane są niektóre zakłady pracy i produkcja jest po prostu, urządzenia są pakowane i wywożone na inne kontynenty czasami wręcz, albo do innych krajów w Europie. To jest nasz problem, bo w końcu, jeżeli się likwidują stanowiska pracy w Polsce, no to jak mamy zarabiać na ten swój dobrobyt? No i w związku z tym, co czeka nasz rynek mieszkaniowy? Myślę, że grozi nam swego rodzaju marazm na tym rynku, dopóki jest ten rząd. Nic specjalnego się nie wydarzy. Będą gdzieś tam odgrzewane ciągle kotlety. Będzie to hasło budownictwa społecznego być może dalej ciągnięte. Pewnie z jakimiś protestami ministra finansów, który, jeżeli uzna, że dla niego jest najważniejszy budżet, no to ma on problem dużej dziury budżetowej i uruchomianie teraz jakiegoś programu zwiększającego dopłaty do czegoś tak abstrakcyjnego dla tego ministra jak mieszkania może mu nie być na rękę. Czy powstaną te osławione akademiki za złotówkę? Czy w ogóle powinny powstać? Kto to będzie dalej prowadził? No, to się okaże. Dodam jeszcze taką drobną uwagę. Niezależnie od tego, czy zmieniał się minister w danej opcji, hetman na Paszyka, czy zmieniał się minister z tego powodu, że się rząd w ogóle zmienił, czyli pan Buda z PiS-u odszedł z resortu odpowiedzialnego za budownictwo mieszkaniowe i przyszedł pan hetman. To ludzie
pracujący w tym resorcie w departamentach byli ciągle w zasadzie ci sami. Ci sami ludzie, którzy tworzyli bezpieczny kredyt 2% i pisali założenia do tego programu, bo przecież to nie robił minister, tylko jego urzędnicy z departamentów, w którym wychwalali ten program i pokazywali, jak on rozrusza gospodarkę. Potem tworzyli program tego kredytu na start, czy tam on różnie jak się nazywał, w którym to programie i ocenach skutku tego programu krytykowali totalnie ten bezpieczny kredyt 2%, czyli swoją własną pracę krytykowali i pokazywali, że teraz wprowadzą fantastyczne, nowe rozwiązanie. To są ci sami ludzie. Ministrowie bardzo często nie znają się na tym, czym zarządzają. No i to nawet trudno mieć specjalnie pretensje, jeżeli w Ministerstwie tym Rozwoju i Technologii, które jest likwidowane i dołączone do finansów, spektrum działalności tego ministerstwa było, powiedziałbym, oddzielenia Ziemi do kosmosu. No to po prostu trudno to ogarnąć, trudno się znać na tym wszystkim. I tak samo trudno, albo może jeszcze trudniej, będzie ministrowi finansów ogarnąć działkę, od której on nie jest specjalistą. Reasumując, ja w dziedzinie rozwoju rynku mieszkań nie oczekuję jakichś rewolucyjnych zmian, które by nastąpiły w ramach obecnego rządu, przy obecnej jego strukturze i sposobie zarządzania. Czy może to się zmienić? Może, ale muszą zajść jakieś naprawdę istotniejsze zmiany w tej dziedzinie. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj ten kanał, pisz nam opinię o rynku nieruchomości. No i cóż, trzymajcie się i liczmy na to, że mieszkania dla tych, którzy potrzebują, staną się w końcu dostępne.